Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Высший трейд! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, геймпад Trust GXT 24 Compact с двумя аналоговыми джойстиками всего за 1989 рублей. Медиамаркт. A u nich banki побольше твоих будут, а? Moja historia z graniem zaczęła się od pojedynków międzyblokowych z kolegami ze szkoły. No, była to jakby taki początek rywalizacji, chyba to mnie tak przyciągnęło, żeby cały czas kontynuować karierę. Kiedy oni kończyli grać w Counter-Strike'a, nudziło im się, nie wiem czemu, to ja cały czas kontynuowałem tą grę, cały czas starałem się bawić tą grą, szedłem coraz wyżej, zdobywałem jakieś pierwsze drużyny, pierwsze osiągnięcia na turniejach i to na pewno był taki fajny początek, gdzie rywalizowałem z kolegami z klasy, potem oni przestali grać, a ja cały czas dążyłem do bycia najlepszym. Konsekwencją na pewno było troszeczkę odejście od najlepszych ocen w szkole, gdzie wyjazdy na turnieje trwały średnio tydzień na miesiąc, jakieś zgromadzenia, bootcampy z drużynami. To na pewno była przeszkoda w byciu super uczniem. Co jeszcze trzeba było odstawić? No, kiedyś grałem w piłkę nożną, byłem mistrzem województwa w piłkę nożną i myślę, że to też trochę tak odpuściłem i zacząłem grać właśnie w tego Counter-Strike'a już tak na 100%. No i wiadomo, jakieś wyjścia z przyjaciółmi, wspólne wieczory, to też musiałem z nich zrezygnować właśnie na Counter-Strike. Pamiętam, był to podwórkowy LAN w takiej malutkiej miejscowości niedaleko mnie i wystąpiłem na nim właśnie z kolegami z klasy, więc no to był bardzo podwórkowy LAN, pierwsze takie zagłębienie się takie głębsze w Counter-Strike'a. Jak to wszystko wygląda od wewnątrz, te wszystkie turnieje, wyjazdy, spotkania z graczami innymi, rywalizacja taka na żywo z kimś, no to też było super. Z moim tatą byłem na moim drugim turnieju w życiu, zaraz właśnie po tym, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Był to turniej w Warszawie, gdzie mam jakieś 230 km od siebie z domu i mama mega nie wyrażała zgody na to, żebym wziął udział. Pojechał sam, mając tam chyba 14 lat wtedy, na turniej tak daleko z kimś, kogo nie zna i ja w sumie też nie znam, bo tylko spotykaliśmy się na internecie, na TeamSpeaku albo w grze. Więc mój tata tak bardzo mi kibicował i tak wiedział, że tak bardzo to lubię robić, więc wziął wolne w pracy, pojechał ze mną i nocował w tym samym hotelu, oglądał mecze. To też było bardzo fajne, ponieważ no, raczej rzadko jest spotykane, żeby ktoś meldował się w hotelu z tatą i przyjeżdżał na turniej. Myślę, że jak zacząłem zostać zauważanym przez lepszych graczy, zacząłem na nich wygrywać w jakichś pojedynkach internetowych, w ligach ESL, oczywiście w Polsce na początku. No, cały czas awansowałem po jakimś czasie do coraz lepszych drużyn. Cały czas piąłem się w górę, zajmowałem lepsze miejsca w jakichś turniejach takich pojedynczych z nagrodami, jakimiś słuchawkami czy czymś. No myślę, że to mi dało takiego powera i naprawdę pokazało mi, że to co robię, chyba robię to dobrze. Na pewno miałem na kim się wzorować, tym bardziej w Polsce, na całej drużynie Golden Five, gdzie oglądało się ich pojedynki mając 10 lat i kibicowało w ogóle nie mając pojęcia o co chodzi w grze tak naprawdę. Czy myślałem o zostaniu graczem profesjonalnym? Raczej przeszło mi to gdzieś w marzeniach, w jakichś planach na przyszłość, ale raczej nie myślałem o tym tak na bieżąco, po prostu grałem, no i tak jak mówię, cały czas dążyłem do bycia najlepszym, awansowywałem z drużyny do drużyny, poznawałem nowych ludzi, coraz lepszych, no i jakoś samo to wyszło tak naturalnie. Myślę, że to przez popularność, która aktualnie w moim przypadku nie jest jeszcze aż tak duża, aczkolwiek na pewno w jakimś stopniu jestem gdzieś rozpoznawany na mieście, czy wśród znajomych jakiś tak wywyższany w ich mniemaniu po prostu. Myślę, że na pewno spora pewność siebie, gdzie gra się przed taką publicznością, tyloma kamerami, ludźmi, którzy kibicują. Myślę, że jakieś odnajdywanie się w środowisku, jakieś różne wykonywanie zadań, z którymi nie mam problemów w życiu codziennym. Tego jest sporo. Myślę, że to, że wymagania są ode mnie duże, to jest też bardzo naturalne i że no jak jedna z najlepszych drużyn na świecie wymienia gracza, no to musi być moim zdaniem pewniak, nie może być coś, co jest losowe i że może się uda.
Tylko jak drużyna robi taki krok w tył, żeby zrobić kolejne 2 do przodu, to myślę, że na pewno wymagania muszą być duże nie tylko od drużyny, od kibiców czy też organizacji, ale też sam od siebie mam bardzo duże wymagania. Cały czas chcę pomagać jak najbardziej, coraz więcej się uczyć, no i nadrobić to, co straciłem nie grając na tak wysokim poziomie, czyli cały czas iść do przodu, uczyć się coraz więcej i tak jak mówię, dobrze zastąpić już Wiktora, który już nie gra no i tyle. Zaskoczyło mnie na pewno dojrzałość w drużynie, gdzie gram z dużo starszymi od siebie kolegami, dużo bardziej doświadczonymi, którzy już na scenie są naprawdę dziesiątki lat, więc całkowicie inaczej postrzegają całe życie na turniejach, całą grę, inaczej realizują, inaczej przygotowują się do meczów niż tak jak miałem w poprzednich drużynach. A co do turnieju w Kijowie, to myślę, że był to niezły niewypał z naszej strony, ale też forma Virtus przez ostatni rok, przez pewien długi okres, no, nie błyszczeli formą, nie byli w najlepszej formie. Myślę, że czasami za dużo myślimy nad tym, jak zagrać, zamiast po prostu wybiec w 5, wszyscy pewni siebie i pokazać swoje umiejętności skillowe na mapie. To czasami jest za dużo pomysłów od kilku osób, które się mieszają między sobą, potem każdy gubi się w tym wszystkim. No tak jak mówię, za dużo myślenia czasami, za mało takiego konkretnego, pewnego celu, pewnego planu, który każdy wie jak wykonać, który jest też łatwy, nieprzekombinowany i polega na umiejętnościach takich skillowych. Myślę, że no to jest dość częste, myślę, u nas w drużynie, że jest za dużo pomysłów, które oczywiście są dobre, ale bardziej komplikują naszą grę i czasami nie wychodzą właśnie. Myślę, że z komentarzy w internecie, których nie da się nie czytać, zawsze się natkniemy na jakieś negatywne komentarze po meczu przegranym, gdzie naprawdę byliśmy na przykład bardzo blisko, mieliśmy nowe taktyki, byliśmy po zmianie, ktoś jest chory, mamy jakieś problemy i widzimy jakieś komentarze negatywne, na które się natykamy w internecie, czy na HLTV, czy na jakichś portalach na Facebooku. Wpływa to na pewno jakoś psychicznie, nawet podświadomie, gdzie ktoś ma po prostu to gdzieś i w ogóle stara się nie interesować tym, co ludzie piszą, bo wie o tym dobrze, że nie mają pojęcia, nie wiedzą, jak to jest od środka, nie wiedzą, co jest, jak było. No na pewno to wpływa jakoś negatywnie. Nie wiem, myślę, że fajnie byłoby zacząć od jakiegoś trenera personalnego, który ułożyłby drużynę, która w jakimś tam stopniu nie wie, jak zacząć zbudować cały team. Od kogoś, kto może osiągnął już dużo, kto jest dobrym psychologiem, tak samo jak w pewnej polskiej organizacji teraz korzystają z trenera takiego personalnego, który przygotowuje ich nawet fizycznie, układa jakieś plany ćwiczeń, treningów, diety i bardzo sobie chwalą to wszyscy gracze i korzystają z tego chętnie i to też jest fajna rzecz, to jest coś nowego też we sporcie, korzystanie z takich funkcji, z takich przywilejów. No, budować drużynę warto też na doświadczeniu i na tym, co się potrafi, na pewności siebie, na zaufaniu, to jest chyba najważniejsze. Myślę, że wiara w sukces jest ogromna w naszej drużynie. Myślę, że wygrać turniej, chciałbym wygrać każdy turniej, w którym będę brał udział. No, ciężko powiedzieć, który dokładnie, bo każdy jest dla mnie tak samo ważny, tak samo duży. No, nie wygrywałem za dużo na scenie międzynarodowej, na turniejach. Tylko jeden turniej wygrałem z moją drużyną Kingwin, więc no, samo granie dla mnie na takim wielkim turnieju już jest czymś naprawdę dużym, a co dopiero wygranie, więc też staram się jeszcze tak o tym nie myśleć, więc chyba jestem bardziej realistą. No, wiem, że na początki będą ciężkie, a jak będzie dalej, to zobaczymy. Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Пиши хитрей! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой комплект Trust GXT 788 4 в одном подходит для любых ПК и ноутбуков всего за 5989 рублей. Медиамаркт. А у нее банки побольше твоих будут, а?